Cześć! Kontynuujemy niejako naszą podróż historyczną po Opuzен i Dolinie Neretwy. Wczoraj byliśmy na zamku Brsztanik. Tam właśnie mówiłem, że on został zdobyty w 1483 roku przez Turków. Tak naprawdę to się wiąże z miejscem, w którym jesteśmy dzisiaj. Dzisiaj jesteśmy koło tak zwanej kuli norińskiej, czyli wieży Norin. Kula to jest wieża po chorwacku. I o co chodzi? Po upadku Konstantynopola w 1453 roku Turcy bardzo agresywnie poruszają się w głąb Bałkanów i podbijają kolejne państwa, królestwa. I tak jak mówiłem, wypierają stąd Wenecjan. Między innymi pada ta twierdza Brsztanik. Wrzucę zresztą tutaj linka, tam opowiadam więcej o historii. I zajmują strategiczną Dolinę Neretwy. To, gdzie teraz jesteśmy, jest to dawny fort wzniesiony właśnie przez Turków po podbiciu Doliny Neretwy, najpewniej gdzieś na początku XVI wieku. To wszystko, po czym chodzimy, to była twierdza. Tutaj się jeszcze zachowały mury, zaraz sobie to zobaczymy. Dlaczego Turcy fortyfikują to? No tutaj była taka delta, jakby w sensie rzeka Norin łączyła się z Neretwą, obok której teraz jesteśmy, i ta twierdza miała blokować wpływanie statków weneckich w głąb Doliny Neretwy. Doliny Neretwy, która była strategiczna ze względu na rolnictwo, ze względu na handel solą, na handel jakimiś towarami, produktami rolnymi, końmi, też niewolnikami, tak, mówiłem o tym wczoraj więcej. I tak naprawdę ta twierdza to też był przyczółek który służył do robienia wypadów na tereny weneckie, przywożenia stamtąd łupów. Skąd to wiemy? Zachowała się taka relacja z XVII wieku pewnej podróżniczki tureckiej, która tutaj była, opisuje tą twierdzę, opisuje tą wieżę. Mówi, że tutaj właśnie gdzieś cumowały 2-3 okręty, z których dzielni Turcy, bohaterowie dokonywali najazdów i przywozili, no po prostu zajmowali się takim trochę piractwem, tak? Przywozili jakieś łupy, w tym też niewolników. Tutaj właśnie widać zachowane mury, czy jakieś bastiony tej twierdzy. Mówię, no ona miała kształt takiego jakiegoś rąbu i po prostu była fosa, ona przylegała bezpośrednio do wody, była oblana tą wodą, tą Neretwą i wodami rzek tutaj. Natomiast nie wiem, jak tam wejść jeszcze. Muszę to obczaić. Co się dzieje dalej z wieżą? No, Turcy tutaj są źle wspominani jako okupanci. Dochodziło do prześladowań chrześcijan, wielu mordów. Między innymi tutaj przy tej wieży mieli zostać zgładzeni Franciszkanie, którzy no, jakoś się buntowali, czy byli po prostu nie na rękę Imperium Osmańskiemu. I co się dalej dzieje z wieżą? Kolejna ważna data, 1683 rok, Wiktoria pod Wiedniem, odsiecz wiedeńska i Jan III Sobieski, nasz król, który pokonał Turków. I tak naprawdę to jest moment przełomowy, bo zaczyna się odwrót Turków i ma to też przełożenie tutaj na Bałkany. Tutaj zresztą zachowany jest taki portal, czyli tutaj mogła być brama. I Republika Wenecka wraz z mieszkańcami tutaj lokalnymi Neretwy wypędza Turków stąd w 1685 roku. Oczywiście rok później oni odbijają tą twierdzę i dopiero Wenecjanom na dobre udaje się w 1688 roku tych Turków pokonać. Dalej nie ma wejścia, no ale będziemy improwizować.
Co się dzieje dalej z wieżą, z tą twierdzą? Tak naprawdę Wenecja tutaj rządzi do 1797 roku, kiedy zjawia się tutaj Napoleon, znaczy może nie osobiście, ale jego wojska. Jezu, ale to jest pięknie, muszę wam to pokazać. I tak zupełnie przy drodze zjawia się Napoleon. O, pociąg. I Neretwa jest zdobyta przez wojska francuskie. I ta okupacja utrzymuje się do 1813-14 roku, kiedy to Austriacy przeganiają stąd Napoleona. Ta twierdza się broni. Tutaj już Austriacy docierają w 1813 roku, natomiast jakiś dowódca francuski nie chciał się poddać. Jeszcze przez pół roku się bronił. W końcu uznał, że nie ma szans, więc zatopił w Neretwie sztandary, amunicję, jakieś działa i uciekł. I tak naprawdę rządzą tutaj Austriacy. Wieża już nie odgrywa, ta twierdza, takiego znaczenia militarnego jak kiedyś, więc co się z nią dzieje? Zostaje wystawiona na aukcję. Ktoś ją kupuje i przekształca ją na wiatrak, po prostu młyn, tak? I tak ta wieża sobie po prostu funkcjonuje. Natomiast my tego nie zobaczymy, bo ona z roku na rok po prostu zarasta. Natomiast widziałem zdjęcia, gdzie po prostu w 1933-1934 roku na upamiętnienie właśnie 250-lecia wyzwolenia tych terenów Doliny Neretwy od jarzma tureckiego miejscowa ludność zamontowała tutaj krzyż i tablicę. I właśnie tam jest coś napisane, chyba wrzucimy to w narracji, tego nie zacytuję dokładnie, że w rocznicę wyzwolenia przez Chrystusa tutaj rodzaju ludzkiego, czyli to pokazuje, że ci Turcy byli uznawani za diabły chyba, tak, za nie ludzi. Wieża jest o tyle ważna, że była w herbie dawnej gminy tutaj. To jest blisko Opuzen, natomiast obecnie, jeszcze muszę to sprawdzić, w herbie Opuzen jest ta wieża. Także miejsce dość taki ważny znacznik na mapie, można powiedzieć. Historia wieży noryńskiej to także historia całej Doliny Neretwy. Osada, która powstała po drugiej stronie rzeki, ze względu na swoje zabytki i wspomnienia historyczne, otrzymała właśnie imię tej wieży – Kula Noryńska, a dziś jest siedzibą gminy o tej samej nazwie. Jak wyglądała wieża, opisała nam turecka pisarka i podróżniczka Evliya Çelebiya w 1665 roku. Idąc stąd, z miasta Gabela zwanego Citluk, na południe wzdłuż rzeki, w 3 godziny dotarliśmy do miasta Nonin. Podobnie jak wieże Galatian w Stambule, ma 7 pięter, a wieża jest tak samo nieporównywalna jak budynek Sededa. Evliya podaje, że budowniczym wieży był dowódca armii sułtana Mehmeda I w Bośni. Wspomniana zarośnięta tablica zawiera następujący tekst. Na pamięć 1900. rocznicy odkupienia rodzaju ludzkiego przez Jezusa Chrystusa oraz 250. rocznicy wyzwolenia Neretwy od Turków, ten znak ich wiary, przystępu i miłości lud Neretwy w 1934 roku postawił. Dobra, udało się znaleźć wejście. Naprawdę jest tak zarośnięte, że już myślałem, że będę się przeciskał przez te krzaki, ale jesteśmy teraz w miejscu tego dawnego bastionu twierdzy. Za tymi murami, które oglądaliśmy wcześniej, czyli widzimy tutaj z drugiej strony jest ta brama, chyba to było oryginalne wejście. O kurde, ale pająk! No, powiem wam, że fauna i flora tu są ciekawe. Nie wiem, czy widzicie tego pająka, ale trzeba jakoś go obejść. Patrz, jaki pająk. Gdzie? Nie widzę. Tu! Tak jak wczoraj, co nam skakał. Wow! No. Się zastanawiam, jak tam wejść, żeby
nie zaczepić tej pajęczyny, ale ona jest chyba tutaj. Nie naruszyłem go? Nie? Dobra, udało się. Jesteśmy w wieży. Co ciekawe, według tej podróżniczki ona miała mieć 7 pięter, 7 kondygnacji. No chyba to nie odpowiada temu stanowi faktycznemu, ale jakaś legenda mówi, że 2 piętra się zapadły w ten bagnisty teren. No albo, że też później dokonano jakiś przeróbek czy czegoś. Także no tu była załoga, tu było serce tej twierdzy. Widzimy tam u góry jeszcze jakaś stara drabinka, kiedyś tam się pewno dało wejść na górę. Obecnie już nie. No ale widzimy jakie grube mury, to chyba będzie miało ze 2 metry. I wejście na górę. Stara drabinka. Także udało się zdobyć wieżę i pająk nas nie zjadł. Jakieś schodki. Także kula norińska, wieża Norin zaliczone, zdobyte. To jest w ogóle piękne, bo tu jest tyle różnych rzeczy, które naprawdę świadczą o... Pająk był, tak. Które świadczą o historycznej przeszłości, znaczeniu tej Doliny Neretwy, o tym, co tu się działo. Turcy, Wenecjanie, Napoleon, Austriacy. A jeszcze taki wielki pająk. Tak, i pająki teraz. Także super, taka krótka wycieczka, bo jechaliśmy 7 minut od naszego domu, ale chcieliśmy się wyrwać, no bo ileż można leżeć nad basenem. Tak. Dobra, słuchajcie rodzinka, to dziękujemy bardzo. Trzymajcie się, jeszcze coś postaramy się w Chorwacji nakręcić, bo jest tu pięknie. Na razie, pa pa!